Witajcie, mam na imię Marcin. Cześć, z tej strony Aneta. Na co dzień prowadzimy ośrodek leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt Puchaczówka. Na tym kanale chcemy pokazać Wam zwierzęta naszymi oczami. Więc rozgośćcie się i zapraszamy. W dzisiejszym odcinku rozprawimy się z tym, czy dzik jest dziki, czy dzik jest zły. No i porozmawiamy o strachu. Ciężko nie zauważyć, że pogoda jest zmienna. Ten odcinek kręcimy dla Was w lutym. I tak jak 4 pory Vivaldiego, tak dzisiaj mamy dosłownie wszystko. No teraz mamy słońce. To, co tu stoi, to nic innego jak najprawdziwszy dzik, to nie żaden fotomontaż, a właściwie lożka, bo obraziłabym ją, mówiąc na nią chłopak. Już dorosła, 4-letnia, 4 lata trafiła do nas i jest naszym członkiem naszej puchaczówkowej rodziny. Pewnie się zastanawiacie, gdzie najłatwiej spotkać dzika. No w lesie to by było za łatwe, bo my chodząc po lesie coraz rzadziej na nie trafiamy, a coraz częściej jadąc do większego miasta. Także miejsce występowania dzików jest na pewno rozległe. No ale powiedzmy, ten nasz przysłowiowy las, pola, parki, zagajniki, wsie i miasta. Wsie i miasta. Tak, słuchajcie, no jest nieziemska. No i właśnie, i dlaczego dzik jest dziki? Kto to w ogóle wymyślił taką nazwę? Dzik jest na pewno towarzyski i to, co dziki potrafią zrobić, o czym mało osób wie, to właśnie pakują się między nogi i tymi kłami, które im wystają, mogą zrobić nie lada krzywdę. Ale czy opiekunowi? Dlaczego boimy się dzików? Chyba przede wszystkim dlatego, że ich nie znamy. Nasłuchaliśmy się bajek o uciekaniu na drzewa, naoglądaliśmy się strasznych, groźnych filmów, a tak naprawdę o takim zachowaniu wewnątrz w stadzie wiemy bardzo mało. Fotel dzika! Fotel dzika nie jest zły, ale słuchajcie, no tak naprawdę ja nie siedzę na niej, chociaż no tak mi się tutaj zaparło całkiem nieźle. Widzicie, dziki są bardzo towarzyskie i bardziej łakną towarzystwa swojego dziczego niż naszego ludzkiego. Gorzej jak taki dzik czy dziczka jest wychowana przez człowieka i wypuszczona na wolność. Wtedy faktycznie może być nie lada zagrożeniem dla ludzi, którzy się nie spodziewają spotkać takiego łobuza. No nasz łobuz cię chyba rozbawi, dawaj tu. Ci, co mówią, że dziki są wolne, są w głębokim błędzie, bo to jest mistrzostwo świata i zwrotności w tym niemałym stworzeniu. O, kawałek cielska, co? No oczywiście brudnego, no bo o tej porze roku ciężko, żeby tu było sucho. Poza tym dziki uwielbiają siedzieć w błotku i szukają chociażby kawałek wolnego placu, żeby sobie pobuchtować i żeby się tam woda nagromadziła, żeby miały bagienko. No ale nie o tym. Chciałam Wam pokazać jedną dosyć istotną rzecz, a nawet dwie. Świńskie oczka nie są za duże i nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale są brązowe. Bardzo ładny mają kolor, ale to, co nas interesuje, słuchajcie, ściągam rękawiczkę, ale rękawiczkę noszę nie do Magdy specjalnie, tylko że mi jest zimno. Tu mamy zęby i tak naprawdę u dziewczyny te zęby i tak nie są takie duże. Od góry idą fajki, od dołu idą szable i właściwie chłopcy, mając takie wielkie szable, które wystają po bokach, robią sobie nawzajem krzywdę właśnie wtedy, kiedy zaczynają się tłuc o dziewczynę. Okres, kiedy dziki są nieobliczalne, to okres, kiedy wychowują młode. I tu nawet nie mówimy o dyńcach, czyli o samcach, a raczej o lochach. Wtedy matka jest właśnie w takim ciągłym napięciu, jak słyszy tylko niepokój ze strony dziecka, no może wtedy faktycznie zrobić nam krzywdę. Żadne zwierzę, w tym dzik, nie zaatakuje nas, nie dając nam ostrzeżenia. W momencie, kiedy robimy coś złego, na przykład wchodzimy na teren,
gdzie dzik ma swoje młode, taki dzik nas najpierw ostrzeże, chrumknie, albo tu pokazała na przykład, że już ma dość miąchania. Wstała, kłapnęła zębami, nie ugryzła, kłapnęła i tyle. Dziki i nie tylko dziki, wszystkie zwierzęta naprawdę bardzo dużo mówią. Tylko nauczmy się tego słuchać. Magda mi tutaj stoi, ładnie prezentuje. Widzicie to coś? To coś nazywane jest chybem i to jest właściwie taka informacja, że dzika coś niepokoi. Jeżeli to jest postawione na sztorc, czyli tak to do góry, to, no to dzik albo czuje zagrożenie, albo coś wyczuł i może podążać w tamtą stronę. Niekoniecznie, żeby zaatakować, ale podbiec chociażby kawałek, a potem oddalić się w drugą stronę, no ale musi sprawdzić. Jak się zatem zachować w momencie, kiedy spotkamy w lesie dzika? Nie zmykamy, nie zwiewamy. Dzik, taki dziki dzik, będzie miał nas w nosie. Co robimy? Odwracamy się do dzika tyłem, spuszczamy głowę i powoli odchodzimy. Jak widzicie, przebywanie z Magdą generuje duże ilości prania, ale nie o tym. Dokarmianie. Nie tylko dzików, generalnie zwierząt, ale w zasadzie skupmy się na dzikach. Czy dokarmiać dziki? Zdecydowanie nie. W momencie, kiedy dokarmiamy jakieś zwierzę, dajemy mu jasny sygnał, że jesteśmy źródłem pokarmu. Stąd się biorą dziki na plażach, stąd się biorą dziki w miastach. One nie przychodzą tam, bo chcą pójść, nie wiem, do teatru, do opery, czy się poopalać. One przychodzą do miasta czy na plażę w poszukiwaniu jedzenia. Czy dziki są pożyteczne? Tak. Dzik, który nam właśnie odszedł z kadru, jak nikt inny spulchnia w lesie glebę. Żadnym traktorem nie pojeździmy między drzewami, ręcznie też nikt tego łopatą nie przekopie. Taki dzik, buchtując, czyli zruszając tą wierzchnią warstwę ziemi, doprowadza do głębszych warstw gleby składniki odżywcze. Takie dziki w lesie powodują, że drzewa są zdrowsze, są, dużo upraszczając, bardziej najedzone. Wam się podobało, wiecie co robić. Łapka w górę. Zasubskrybujcie też kanał i dziękujemy za to, że nas oglądaliście. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Pa.